Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, można powiedzieć w czasie adwentowym, przedświątecznym. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, jakie dania goszczą u mnie na Wigilii albo na święta. Ostatnio prosicie mnie na moim kanale o propozycje na święta, a więc chciałam powiedzieć, że do świąt to już ja tak dużo dań nie ugotuję, żeby Wam pokazać, jakie dania można zrobić na święta, ale to, co mogłabym Wam na przykład zaproponować, to jest to, żebyście skorzystali z moich playlist, czyli wchodzicie nie na wideo tylko, ponieważ mam bardzo dużo filmików, ale ja na moich playlistach posortowałam już na różne takie kategorie. Jak wchodzicie na playlisty i tam sobie szukacie, czy barszcz, czy jak zrobić uszka, czy jak zrobić pierożki, czy jak zrobić na przykład bigos, jak na przykład na dania, na imprezę, dania świąteczne, dania wigilijne. Naprawdę tam jest wszystko, przekąski, sałatki, tam jest wszystko już wypisane i wtedy wchodzicie sobie pod taką playlistę i tam Wam się wyświetlają te dania. Naprawdę to jest bardzo, można powiedzieć, przydatne. Takim moim pierwszym daniem wigilijnym jest barszczyk. A więc u mnie w domu jest zawsze barszcz i uszka. To jest moje pierwsze danie wigilijne. Następnym daniem to są pierogi z kapustą kiszoną i grzybami. Ja również Wam podałam pierożki z kapustą i z pieczarkami. I Wam powiem, że ten farsz jest naprawdę bardzo smaczny. Dlatego, czy to będzie z normalnych grzybów, suszonych, leśnych, czy z pieczarek, mało się rozróżni. Ale Wam powiem, że będą tak samo smaczne. I oczywiście na te pierogi z kapustą i z grzybami. I tam mam dwie opcje. Jedna opcja to są pierogi gotowane, a druga opcja to są pierogi jeszcze takie surowe. Kładziemy na rozgrzaną patelnię i je obsmażamy z obu stron, takie jeszcze surowe pierożki. I Wam powiem, że one są po prostu superowe, naprawdę smaczne. I one mogą sobie leżeć, one mogą nawet być jedzone na zimno. Następnym daniem wigilijnym u mnie jest karp. Smażony na dwie opcje. Macie również na moim kanale karpia smażonego w mące i smażonego w bułce tartej. Wam powiem, że nauczyłam się tutaj w Niemczech, jak przyjechałam. I Wam powiem, że musi być zawsze, ponieważ on smakuje naprawdę super. Znowu powiecie, że się tak się chwali, ale naprawdę superowy, naprawdę. Jak chcecie, zróbcie sobie w mące, jak nie, zróbcie sobie w jajku i w bułce. Będzie naprawdę super smaczny. I tu od razu Wam powiem, uważajcie na smażenie, żeby Wam się nie przepalił. Czyli na rozgrzany wkładacie, obsmażacie szybciutko z obu stron, obie wersje i szybciutko zmieszacie sobie ten podpalnikiem, pod patelnią, tam, żeby Wam się nie spaliło. To jest bardzo, bardzo ważne. To już jest, można powiedzieć, że najważniejsze, żeby Wam się ten karp nie spalił. Ponieważ sobie przyprawicie, zrobicie tyle pracy, no i oczywiście kosztuje, a później na patelni Wam się spali, a nie powinien. Dlatego tu proszę bardzo uważać. Jak wejdziecie na mój filmik, myślę, że tam Wam będę o tym mówiła, dlatego to moje bla bla zawsze na moich filmikach. Następnym daniem jest ryba smażona bez ości. I już takie opcje mam na moim kanale. Taka ryba gości na moim kanale jak najbardziej. I to jest przeważnie ryba bez ości, ale może być również ryba z ością, jak pstrąg czy szczupak, dla dorosłych można powiedzieć, bo dla dzieci taka ryba na przykład nie za bardzo odpowiada. A więc następne danie u mnie to jest ryba po grecku. Dlaczego jest ona superowa? Bo ją możecie sobie zrobić spokojnie 2 dni przed świętami i ona Wam wtedy fajnie przesiąknie.
tymi warzywami, tą cebulą. Naprawdę będzie superowa. Następnym daniem musi koniecznie być sałatka kartoflana. Mam również dwie opcje. Jedną mam taką klasyczną, a drugą mam z kukurydzą. Czyli jakby ta sama, ale z kukurydzą. I Wam powiem, że ta z kukurydzą opcja dla mnie osobiście naprawdę dużo lepiej smakuje. Następnym daniem to są śledzie. Śledzie, które ja robię często, jak gotuję buraka, to później robię takie carpaccio z buraka, a na tym cebula i na tym kładę śledzie. Na tym można położyć również kawałek jajka. Będzie pięknie wyglądało, będzie efektowna, ale to będą śledzie normalne, polane troszeczkę olejem z oliwą. Można również na jajko położyć troszeczkę majonezu. Naprawdę super opcja. Czyli te śledzie mogą być ładnie położone na talerzu. Niekoniecznie muszą tylko i wyłącznie leżeć. Jak śledź, wtedy będzie apetycznie, będą małe kawałki porobione i będzie praktyczne na takim stole wigilijnym, ponieważ jest dużo jedzenia. Oczywiście, jeżeli nie macie buraka, może być również bez buraka. Mogą być kawałeczki ślecika z warzywami, z jajkiem, z majonezem, z groszkiem. Będzie fajna opcja. I teraz na następną opcję, taką śledziową, na którą Was zapraszam bardzo serdecznie, to są Japończyki. To jest tak superowe danie, naprawdę znam to już chyba z 40-50 lat, jeszcze można powiedzieć z PRL-u, kiedyś jadło, ale to jest danie, które na moim stole wigilijnym zawsze gości. Solimy, pieprzymy taki plasterek cebulki, na to kładziemy cieniutki plaster ogórka, na to kładziemy połówkę jajka gotowanego, owijamy śledzika, na to kładziemy, na to majonez, groszek, danie gotowe. Proste, zwyczajne, ale Wam powiem, superowe. I to wódeczki, nie? Panowie, proszę nie zapominać. Możecie również Panowie sami zrobić. Danie jest bardzo proste. Wejdźcie sobie na kanał, podam link, zobaczycie, jak szybko można zrobić Japończyki. Oczywiście mam majonez na moim kanale, też dwie opcje. Możecie zobaczyć. Sam jak zrobicie majonez, to Wam powiem, że będzie dużo, dużo smaczniejszy. Następnym moim daniem, które ja robię na święta, to są kotlety mielone z wieszanej ryby. I to nie są jakieś tam kotlety byle jakie rybne. Nie. To są kotlety mielone z karpia, z łososia, z dorsza. Ja mieszam te ryby, zawsze 3-4 gatunki i robię z tego po prostu kotlety mielone od mojego zięcia. Mam bardzo dobrego zięcia, mamy dobry kontakt, a więc robię chętnie, ponieważ on nie zna, jest Niemcem, nie zna tych tradycji, jak Polak można powiedzieć. A więc można powiedzieć, zrobi się jak Polak albo Polakiem przy Polakach. Chętnie sobie wypiję kielicha i chętnie sobie zje takiego kotleta. I Wam powiem, jak robię na przykład 15-20 takich małych kotletów, to one znikną, ponieważ moja rodzina również zjada. A więc nie tylko dla zięcia, ale również dla innych chętnie zjadają. Takie chrupiące, ładnie wysmażone, nie mogą się spalić, bo będą już do niczego. A więc zapraszam Was na te kotlety i oczywiście jeszcze jednym daniem, które robię, jak robię barszczyk, to gotuję z karpia, z tych głów, z łososia, robię taki wywar, taki rosołek i część daję właśnie tego rosołku z karpia do barszczyku, część z pół litra odlewam sobie na pulpety w galarecie z karpia. Coś pysznego. A więc zapraszam Was na te pyszne pulpety. To będzie jakby karp w galarecie. Możecie zrobić z samego karpia. Możecie również dołożyć troszeczkę innej ryby. Wtedy się tego nie wyczuje, ale ten taki ostry, ten smak karpia nie będzie nikomu przeszkadzał i pulpety będą naprawdę smaczne. Są na moim kanale i robię tą kutię, czyli taki deser na słodko. I tak robiłam zawsze, zanim miałam ten kanał mój. A więc każdy, kto przyszedł do mnie, najadł się i było 12 dań wigilijnych. Do tego chlebek, opłatek, kopo i kompot jeszcze, widzicie, i jeszcze robię kompot.
mam z suszu ze świeżymi, wymieszany i to jest kompot, który jest naprawdę bardzo smaczny i również macie już na moim kanale. Kanał mam już 2 lata, rozwija się. Dziękuję bardzo, że mnie oglądacie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Na wszystkie komentarze odpisuję, przynajmniej staram się, jak zostanę. A więc jeżeli Wam nie odpiszę, to tylko dlatego, że komentarzu nie czytałam albo nie otrzymałam. To by było wszystko na Wigilię. A teraz Wam powiem, jakie dania przeważnie królują na moim stole świątecznym. A więc takie pierwsze danie, co ja robię sobie już 2-3 dni wcześniej, to jest bigos. Ja teraz zrobiłam już 2 tygodnie wcześniej. Poprzekładałam sobie do słoików i później taki ze słoika, jak wyciągnę, będzie jak świeżo gotowany, ponieważ on będzie odsmażony, będzie rewelacyjny. Takim drugim daniem kapustowym, z kapusty można powiedzieć, który króluje również u mnie na święta, są gołąbki. Też macie na moim kanale chyba już ze 3 opcje. Gołąbki są pyszne. Zapraszam Was bardzo. Następnym daniem, które króluje na moim stole, to są rolady wołowe albo wieprzowe. Również macie na moim kanale. Dlaczego ja je robię? Ponieważ ja mogę sobie to mięso przygotować już wcześniej, dzień wcześniej. Sobie robię te rolatki, obsmażam, ugotuję, a dopiero w dzień świąteczny mogę sobie zrobić ten sos. A więc wszystko możemy sobie robić już dzień, 2 wcześniej, łącznie z ciastem. A więc jak najbardziej starajcie się wszystko zrobić już przed świętami, można powiedzieć. A w dzień Wigilii to robicie tylko te najważniejsze rzeczy, czyli uszka, barszczyk, pierożki, rybę smażyć. Bitki w sosie również możecie sobie zrobić już wcześniej. Poklepać, obsmażyć, pogotować z godzinę, odstawić. A w dzień świąt doprawiacie również polędwiczki. Kocham polędwiczki, uwielbiam polędwiczki. Szybkie do zrobienia. I ja sobie je również przyprawiam dzień, 2 wcześniej. I one stoją w tych przyprawach, w cebuli. I później smażę w dzień świąteczny, można powiedzieć. Kapusta czerwona. Macie również na moim kanale. Czerwona kapusta to jest coś superowego. Nie musicie wtedy się martwić, postoi Wam i tydzień, 2. Możecie od razu taką gorącą włożyć sobie do słoików, a potem tego otwieracie słoik czy 2, odgrzewacie i macie. Kluski. Jak najbardziej kluski śląskie, czy kluski ziemniaczane. Również możecie sobie zrobić wcześniej ziemniaki, wycisnąć przez maszynkę, przyprawić, zrobić już sobie ciasto i niech ono czeka ten dzień w lodówce. Jest bardzo dużo dań, które można sobie przygotować wcześniej. A i zapraszam bardzo serdecznie i myślę, że mój kanał nie jest gorszy od innych kanałów, a więc czegoś można się nauczyć. Mimo tego, że jest troszeczkę tego, jak ja mówię, bla bla. I oczywiście te pierwsze filmiki są może takie mniej udane, ale przepis jest każdy mój bardzo dobry. Dlatego życzę dla Was wszystkiego najlepszego. Zostańcie najlepiej ze mną na kanale. Mam nadzieję, że jeszcze Wam coś fajnego ugotuję, jeżeli starczy siły. A więc dziękuję jeszcze raz. Zdrowych i wesołych świąt Wam życzę. Dziękuję i do widzenia.